Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza z zachodniej Australii, z okolic Perth. To chyba jeden z najczęściej zadawanych mi pytań na moim kanale. Basiu, czym ty właściwie się zajmujesz w tej Australii? Jaką pracę wykonuję? To was bardzo interesuje. Jakie są zarobki? Co robiłam przez te 18 lat? Co tu robię? Czy pracuję na etacie? Czy jestem już na emeryturze? Czy YouTube to moja praca? No dzisiaj odpowiem Wam szczerze, jest to część druga z dnia wczorajszego. Niestety muszę się wytłumaczyć. Obierając właśnie sobie majeraneczek i liść laurowy, padł mi, padł mi nowy mikrofon, więc no dzisiaj muszę dograć właśnie i przeprosić Państwa. No, majeranek skończyłam, pokażę Wam w międzyczasie. Liść laurowy również, natomiast no, kontynuuję właśnie pytania, które są najczęściej zadawane właśnie w stosunku do mnie. Jak to wszystko wygląda tutaj w Australii, czym ja się naprawdę zajmuję, jak wygląda w ogóle mój dzień, codzienny dzień. No, codzienny dzień zaczyna się standardowo. Od poniedziałku do piątku pracuję na pełny etat. Co ja takiego robię? Może zacznę od początku. Przyjeżdżając tutaj do Australii, jak wiecie, byłam na wizie studenckiej i przez pierwsze 1,5 roku pracowałam jako opiekunka dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Bez języka angielskiego, żebyście mieli tego świadomość. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że osoba pochodzenia polskiego była chora właśnie na stwardnienie rozsiane i zaczęła mieć problemy z aparatem mowy, chociaż mówiła perfekcyjnie po angielsku. Niestety Australijczycy już jej nie rozumieli. Wróciła do macierzystego języka polskiego. No więc organizacja, która jej pomagała, która się nią opiekowała, potrzebowali opiekunki po to, żeby się z nią skomunikować. No, wybrali nieciekawą drogę, ale tak naprawdę byłam osobą, która mówiła w języku polskim. No, nie było teraz tak AI, nie było takich translatorów super jak są teraz. Jednak 18 lat temu ta technologia poszła bardzo do góry, ale tak rozpoczęłam moją karierę, można powiedzieć, co chodzi o pierwszą pracę. Ze względu na to, że byłam na wizie studenckiej, nie mogłam pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo, więc od poniedziałku do piątku chodziłam do szkoły, uczyłam się angielskiego, później byłam pół roku, potem przez 2 lata robiłam szkołę kucharską, czyli hospitality, jako szef kuchni. Było to jedno właśnie, pamiętacie z wywiadu z Agnieszką, Agnieszka właśnie mówiła, dwie najłatwiejsze takie drogi było kucharstwo i fryzjerstwo, to było i biznes. Z tego co pamiętam, to były takie 3 warianty szkoły, że jeszcze można było bez języka angielskiego jakoś sobie poradzić. Ja oczywiście jako matka Polka, no wiedziałam, że na fryzjerstwie uwielbiam mieć robione włosy, ale to nie dla mnie. Biznes bałam się tych zwrotów technicznych, że sobie nie poradzę bez angielskiego, więc pomyślałam sobie, kucharstwo jest jedyną to umie robić, to znam mniej więcej na logikę sobie poradzę i tak też się stało. No ale też musiałam pracować. Mój mąż miał własną firmę, która się powolutku, drobnymi kroczkami powoli rozwijała od, jak to mówię, drogą pantoflową. Ja natomiast rozpoczęłam właśnie pracę w tym, z tą dziewczyną, z tą kobietą, która była w moim wieku z tą chorobą i próbowałam jej pomóc. Więc co było ciekawe w tym wszystkim to, że w momencie, kiedy mnie zatrudniła ta firma, jest to bardzo duża organizacja tu w Australii, w tej organizacji pokazali mi prawdziwe oblicze Australijczycy. I zarzucacie mi w moich filmach, że ja bardzo chwalę Australijczyków, że Australię chwalę, że w ogóle same zbyt dużo mówię pozytywów. Powiem Wam tak, ci ludzie właśnie, gdzie byłam naprawdę tylko z bardzo minimalnym angielskim już wtedy, bardzo mi pomogli. Menadżerowie, koordynatorzy bardzo chcieli mi pomóc i mi pomagali.
Pomagali mi właśnie w nauczeniu się, jak wypisywać różne raporty, formy, jak robili mi takie template'y, takie ściągi, jak ja to mówię. I tak powolutku, powolutku. Ale że ta dziewczyna, z którą pracowałam, którą się opiekowałam, ona mnie uczyła języka angielskiego, chociaż miała problemy z mową, bardzo dobrze mówiła to spokojnie i powoli i bardzo dużo wyrazów się właśnie od niej nauczyłam. I taki był początek mojej kariery właśnie, co chodzi tutaj o zachodnią Australię, jak żeśmy tu przylecieli. Pracowałam tam 1,5 roku, może 2 lata. 2 lata tam pracowałam, tak, w tej organizacji właśnie i miałam tylko tą jedną klientkę, ale pracowałam tylko piątki, soboty i niedziela i święta, dni wolne od pracy, gdzie Australijczycy raczej nie chcieli pracować, chcieli mieć dni wolne. Mi zależało na tym, że mogłam te 20 godzin sobie w pełni po prostu zapracować, bo w święta ja jako główna aplikantka mogłam pracować na pełny time, pełny czas. No więc tak się to rozpoczęło, więc nie narzekałam, dlatego że tu w Australii system płac jest taki, że jeżeli pracujecie w piątki po południu, czy soboty, czy niedzielę, wszystko to jest płacone 50%, 100% albo 200%. To zależy od dnia i czy to jest rano, czy wieczorem, więc pensję miałam bardzo, bardzo dobrą za te 20 godzin. Niektórzy To już potem z czasem się dowiedziałam, że ci, co pracowali od poniedziałku do piątku, nie zarabiali tyle, co ja przez te 20 godzin. Więc naprawdę miałam bardzo dobry pieniądz i od początku, można powiedzieć, mi się udało. Dlaczego nie pracowałam w tygodniu? Ze względu na limit godzinowy, a z drugiej strony też, że musiałam chodzić do szkoły, a później miałam jeszcze 2 dzieci, które musiałam odebrać ze szkoły, zrobić zakupy, ugotować, posprzątać, wiecie, cały system matki Polki. No tak było i trzeba było się z tym pogodzić. Mój mąż, też pracował różnie. Raz miał, raz nie miał, albo żeśmy się zmieniali, to zależało właśnie od sytuacji. I tak były pierwsze moje 2 lata, to co robiłam. Po ukończeniu w międzyczasie skończyłam tą szkołę, powiedzmy szefa kuchni. Dostałam graduate, dostałam certyfikat australijski, 2-letnia szkoła ukończona dyplomą. Wszystko było perfekcyjnie, no ale zależało mi, następny krok musieliśmy podjąć, żeby po prostu, zostać tutaj, bo to był cel, taki nasz główny cel. No więc potrzebowałam sponsora. Żeby dostać tego sponsora, nie jest tak łatwo i też miałam dużo szczęścia i powiem Wam, odpowiem też na Wasze pytania, bo niektórzy zarzucacie Australii bardzo dużo złych doświadczeń. Zgadza się, niektórzy mieli ciężko, musieli nawet wrócić do Polski. Ja na swojej drodze, ja i mój mąż trafiliśmy na bardzo, bardzo dobrych ludzi tutaj. Bardzo dobre osoby, które pomagały nam, ufały nam i do dzisiaj jesteśmy osobami bardzo lojalnymi w stosunku do naszych już znajomych, przyjaciół na tą chwilę. Natomiast na początku to właśnie oni, ci dobrzy ludzie, i to byli też Polacy, też Australijczycy, pomagali nam jak potrafili i nikt nas nie odrzucił, nikt nas nie zignorował. Jeżeli zadawaliśmy pytania, każdy nam próbował odpowiedzieć. Jak nie wiedział, to się dowiedział i ja mówię, z mojego doświadczenia ja nie mogę powiedzieć złego słowa tutaj o Australii, więc jest kilka takich tutaj na moim kanale, bardzo, uszczypliwych osób, których nie będę tolerować, dlatego że jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia negatywnego na Australii albo ma złe doświadczenia z Australii, ja to rozumiem. Ma prawo o tym powiedzieć, napisać. Z tym się zgadzam, ale jeżeli ktoś krytykuje za nic coś albo obraża i używa wulgaryzmów, nie będę tego tolerować. No ale nic, to już do celu, do brzegu. No i tak, i po tych 2 latach ukończeniu dostania tego certyfikatu, przypadkowo też odezwała się do mnie jedna osoba z zapytaniem,
jak tam z tym moim kucharstwem, czy już go skończyłam. A właśnie był to okres, że chyba miałam miesiąc do graduate i czy w ogóle pracuję. Ja mówię, że tak, pracuję, ale szukam sponsora i w ogóle. No i wyobraźcie sobie, jaki to w życiu różnie bywa. Wyobraźcie sobie, że ta osoba właśnie, czyli moja szefowa, zapytała się mnie, czy nie chciałabym spróbować w jej organizacji być szefem kuchni. No więc ja zadałam pytanie, na którym mi najbardziej zależało, dbając o siebie, o swoją rodzinę. Zapytałam się, czy firma dałaby mi sponsora, bo mam tu rodzinę, męża, dwójkę dzieci. No więc ona mi odparła tylko w taki sposób, że dobra, przyjdź, zobaczymy, a później będziemy rozmawiać. Wiecie, z Polski człowiek jak przylatywał, czuł taką trochę niepewność, trochę taki strach, że może ktoś nas wykorzysta albo ym, że będą nas odbierać nieuczciwie, czy będą chcieli coś od nas, okradną nas. Wiecie, jak to człowiek taki, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, mówię, Boże, ci ludzie są tacy otwarci wszyscy, oni coś muszą ode mnie chcieć. Takie ja miałam odczucia na samym początku i były to bardzo błędne odczucia, bardzo błędne. Ci ludzie robili to z dobrego serca. Nie z dlatego, że oni mieli z tego jakieś korzyści. Nie, ci ludzie robili to dla nas, żeby nam było dobrze, żebyśmy mogli tutaj zostać. Bo po to, żeśmy przelecieli tyle tysięcy kilometrów, żeby sobie odmienić życie. No ale wracając do brzegu, co chodzi o moją pracę, no i ja oczywiście przyszłam do domu, porozmawiałam z mężem, mówi: „No spróbuj, no nic do stracenia nie mamy”, a miałam wtedy chyba 6 miesięcy czy rok czasu na to, żeby zdać język IELTS taki, no i żeby poszukać sobie właśnie po tej graduate znaleźć sobie po graduate sponsora. No ale żeby się zabezpieczyć, oczywiście złożyłam znowu aplikację do innej szkoły na Advanced Diploma, czyli na ten wyższy level dyplomy i też pod kątem tego hospitality, czyli tego szefa kuchni. No i miałam właśnie znowu takie okienko, bo dalej byłam tą wizą studencką, na tej wizie studenckiej. No i moja szefowa właśnie już wtedy mi powiedziała: „Dobra”, i zaczęłam pracę 2 maja 2011 roku, a przylecieliśmy do Australii w 2008, w październiku, czyli już prawie końcówkę roku. No i od 2011 roku zaczęłam pracować właśnie w tej organizacji jako szef kuchni. No, widocznie się sprawdziłam, zaufali mi i firma zasponsorowała mnie na 2 lata, bo taki był wymóg wizowy, żeby dostać permanent rezydent, muszę mieć odpowiednie pieniądze wypłacane przez firmę i do tego jeszcze minimum 2 lata, a po roku mogłam złożyć na permanent rezydent. No i faktycznie tak się stało, że miałam już kontrakt dwuletni, bo to był kontrakt, to nie było full time, to był kontrakt. Cały proces przeszedł bardzo sprytnie. Tak naprawdę od złożenia wniosku w kwietniu, w czerwcu już miałam permanent rezydent, już miałam pobyt stały i moja cała kariera się rozpoczęła. Na dzień dzisiejszy nie jestem szefem kuchni. Po tych 2 latach pracuję w tej samej organizacji, ale pracuję w organizacji, która zajmuje się osobami starszymi, powyżej 65 roku życia. I jest to taki specjalny program rządowy, który jest to organizacja no profit, czyli nie mają żadnych, powiedzmy, jak to się mówi, korzyści finansowych. Rząd po prostu dotuje seniorów. I ja pracuję już w tej firmie 16 rok. Jestem lojalnym pracownikiem. Dużo się zmienia, system się zmienia, rząd się zmienia, wszystko się zmienia, ale tak naprawdę to, co my robimy, to robimy wszystko dla dobra seniorów, żeby nie czuli się samotnie, żeby nie, wiecie, my jesteśmy tyle tysięcy kilometrów od swoich rodzin z Polski,
Ludzie przyjeżdżają tutaj, mówię o sobie, są tu ludzie wielokulturowi z różnych rejonów. Włosi, Hiszpanie, nie wiem, Albańczycy, Niemcy, Polacy, Czesi, Filipiny, South Afryka, no przenajróżniejsze nacje. I powiem wam tak, praca z takimi ludźmi, nigdy nie myślałam, że sprawi mi taką satysfakcję. A co robię? Nie jestem już opiekunem jako opiekunem, bo tak naprawdę po ukończeniu tego kucharstwa zaczęłam prowadzić grupy. Dostałam taką szansę, zaczęłam prowadzić grupy dla seniorów, organizować dla nich wyjazdy dnia codziennego. Czyli jeździmy do dnia dzisiejszego, jeździmy. Ja już nie jeżdżę, już mam bardziej pracę biurową, ale od czasu do czasu też się jeszcze załapię, bo bardzo to lubię. I ale moja pozycja polega na tym, żeby organizować i dbać po prostu o seniorów. Są to wycieczki, są to spotkania, są to różne imprezy okolicznościowe, na przykład, nie wiem, Dzień Niepodległości po polsku, po włosku, po hiszpańsku, po macedońsku na przykład. Właśnie to jest to, co ja robię. I zarobki, zarobki. Tak jak wam wspominałam, pierwsze 2 lata zarabiałam bardzo dobrze, bo mówię, pracowałam przez weekendy, piątek, sobota, niedziela i święta. I to były na tamte czasy bardzo dobre zarobki, bo to wszystko było razy 50, razy 100, razy 200, razy 150, różnie, zależało od godzin. Długi proces jest tego. Tu Australia dba, można powiedzieć, o pracownika, co chodzi o nadgodziny. 3 godziny wieczorne są inaczej płacone, popołudniowe inaczej i poranne również. Dlaczego nie dała mi, jeszcze nie powiedziałam, na początku miałam od tego zacząć w sumie. Ta firma, w której pracowałam właśnie z tym stwardnieniem rozsianym, chciała mi dać pełny etat oczywiście, ale pierwszym pytaniem było, czy mi dadzą sponsora i oni powiedzieli, że oni są zbyt duży i zajęci, żeby się bawić w coś takiego i że nie dadzą mi. Ale mogą mi dać pełny etat. Ja powiedziałam, że nie, bo rodzina jest dla mnie najważniejsza, tu mam okazję sprawdzić się, może mi się faktycznie uda, jeżeli mi zaufają, zobaczą, co potrafię. No i tak się stało, i tak się stało. Podziękowałam tamtej firmie, byli bardzo zniesmaczeni, ale nie zostawiłam ich na lodzie. Nie zostawiłam ich na lodzie. Miałam koleżankę, która też była Polką, była dokładnie w tej samej sytuacji co ja, więc zapytałam się, czy chcesz pracować na pół etatu, bo to była wtedy pół etatu, 20 godzin. Czy chcesz pracować w tej firmie, taka i taka praca? No i ona przyjęła, powiedziała, że mogę ją zarekomendować i ją zarekomendowałam właśnie do tej firmy i też pracuję do dzisiaj też w tej firmie, więc też już pracuję od, można powiedzieć, 15 lat, bo ja tam jeszcze chwilę pracowałam, tak ponad 2 lata chyba tam pracowałam. Jeszcze pracowałam i tu, bo no, nie wiedziałam, jak się sytuacja rozwiąże. Tak było. I mówię, w tej pracy, którą robię teraz, to jest coś, co jest. Nigdy nie przypuszczałam, że będę tak dobrze się czuła w tej pracy, że ludzie mają do mnie zaufanie, klienci do mnie przychodzą, pracownicy do mnie przychodzą. Pozdrawiam moich kolegów z pracy, pozdrawiam moich klientów oczywiście, bo wiem, że niektórzy też oglądają, więc bardzo serdecznie was pozdrawiam. Nie mogę zdradzić, gdzie pracuję, bo mam podpisane dokumenty confidential, nie mam zgody na to, żeby mówić o tej organizacji, ale czym się zajmuję, mogę śmiało powiedzieć, to nie jest, mówię, żadna tajemnica. A co chodzi o zarobki? O zarobki, jak zaczynałam właśnie w tej organizacji, zaczynałam chyba od $20 na godzinę. Teraz zarabiam nieźle, nie narzekam. To mi wystarczy to, co mam. I mogę wam tylko powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, od 1 lipca, bo tak się zaczyna nowy rok finansowy, każdy rok finansowy kończy się 30 czerwca. Teraz jest nowy rok finansowy, a dzisiaj mamy 5 lipca, więc 5 dni nowego roku finansowego.
Od 1 lipca na przykład rząd, w mojej profesji dał podwyżkę 4,75% na godzinę. Mało, nie mało, zawsze coś. Powoli do przodu. Mój kolega w pracy zawsze mówi tak: „Lepiej małą łyżeczką niż dużą chochlą, bo się udusisz”. I to jest prawda. I to jest prawda. Myślę, że zaspokoiłam waszą ciekawość. Nie mogę pokazywać swojej pracy, nie mogę pokazywać moich klientów, nie mogę pokazywać moich pracowników, bo na to wszystko potrzebowałabym mieć zgodę firmy, a tak naprawdę nikomu to jest do niczego niepotrzebne. Tak naprawdę pytacie się mnie, co ja robię, więc mówię wam, mam teraz pozycję, biurową, siedzę w biurze, zajmuję się grupami wyjazdowymi moich klientów. Historii znam mnóstwo, opowiadań wesołych, smutnych, jak to w życiu, jak to życie bez scenariusza. I dlatego też jeden z odcinków był taki, którym właśnie wspominałam, że nie będę mówić, pokazywać, gdzie pracuję i co robię, ale mówię, co robię, mogę Wam powiedzieć, to nie jest żaden sekret, bo pytacie się mnie też w komentarzach, czy ja już jestem na emeryturze. No nie, jestem już babcią, ale nie jestem jeszcze na emeryturze. Nie, nie. I trochę tu brakuje. W Australii, nie wiem czy wiecie, wiek emerytalny jest 67 lat. No to mi jeszcze parę lat brakuje i to dobrych. Zadajecie też pytanie, co chodzi o YouTube, bo wiem, że dlatego robię ten odcinek, bo mylicie fakty. Myślicie, że ja zarabiam na tym YouTube. No jakieś tam parę groszy mi tam wpadnie, ale też nie zawsze i nie co miesiąc. To tak nie jest. Wiecie, mój dzień zaczyna się od poniedziałku do piątku tak samo. Kawa, herbata, a tak naprawdę to się zaczyna od poniedziałku do niedzieli. Zawsze zaczynam poranek kawą, zawsze. To jest już mój rytuał. Filiżanka kawy musi być, mała czarna, sypana, musi być. Wielu z Was myśli, że YouTube to moja jedyna praca. Nie, 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 nie. Nie odważyłabym się. O, może tak. YouTube nie jest po to, ja wiem, nie jestem jeszcze na emeryturze, ale może za jakieś 5, 6 lat, może przejdę na emeryturę. Nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy. Życie jest bez scenariusza. Więc mamy dużo rzeczy. Jeszcze mam dużo planów. Mam dużo planów tu na Australię. Dużo rzeczy jeszcze nie widziałam. No bo tak naprawdę, póki były dzieci, to byliśmy cały czas zajęci praca, dom. A jako nowi emigranci, no tak zawsze, jak wszyscy wiecie, że na emigracji, no człowiek zawsze mówi, że się całe życie dorabia. No kiedyś trzeba wyluzować. I właśnie my z mężem mamy taki moment w naszym życiu, że próbujemy wyluzować, żeby, jak to mówią, skończyć, żeby nie mieć żadnych kredytów, niczego, być na czysto i jeszcze zobaczyć trochę tej Australii, bo tak naprawdę to byliśmy tylko no tutaj w zachodniej Australii byliśmy w wielu miejscach, ale w innych stanach to tylko byliśmy w Tasmanii i w Cairns. No, a mamy właśnie plany, żeby sobie pojechać, zobaczyć właśnie inne rejony, bo to już jest chyba na to czas, póki jeszcze jesteśmy, w stanie, a my lubimy podróżować, jak wiecie, my całe życie gdzieś skakamy i wylądowaliśmy aż na drugim końcu świata. No, pierwsze była Grecja, potem znowu Polska, potem znowu z Polski, znowu do Australii, w międzyczasie gdzieś tam w inne rejony, ale to tylko wakacyjnie, więc no, tak naprawdę to jest właśnie nasz cel na przyszłość. Pytacie się mnie też, o ten YouTube. No YouTube jest moim takim hobby, to już Wam wspominałam. Spędzam z chcę Wam pokazać to z mojego punktu widzenia, jak to wygląda, ile spędzam czasu. To zależy. Niektórzy zarabiają na YouTube i robią, YouTube po to, żeby, mieć z tego dochody. I ja pod tym kątem tak tego nie widzę. Fajnie by było, od czasu do czasu coś mi tam jakieś parę groszy wpadnie, ale to też nie jest co miesiąc. Nie płaci YouTube nie wiadomo jakie tym pieniędzy. Nie płaci nie wiadomo ile. Ale nagrywam to też jako pamiętnik mój. To jest mój pamiętnik, mm, mam swoje przemyślenia, mam zajęcia, wiecie,
Mamy motywację z mężem chodzenia na spacery, to już nieraz wam mówiłam, że dzięki wam mamy właśnie tą mobilizację, chcemy coś robić. Nie siedzieć, położyć się na kanapie i leżeć, oglądać telewizor tylko. Nie, właśnie kosztuje mnie to dużo, bo musiałam się dużo rzeczy nauczyć. Musiałam się dużo rzeczy dopytać moich córek, bo wiecie, takim informatykiem to ja nie jestem. No, ale to właśnie sprawia mi, no, przygotowanie jednego filmu, jeżeli nagrywam jednym ciągiem, ale muszę powycinać te moje a, o, no bo zrobić montaż tego filmu, czasami jakieś przybitki wam tam puścić, jakieś birole, zrobić do tego miniaturkę, opisy. Dobrze, że ten AI to czasami tam trochę pomoże. No to wszystko zajmuje sporo czasu, słuchajcie. To tak jest, ktoś, kto robi to codziennie, codziennie i żyją z tego, no to naprawdę muszą dużo czasu na to poświęcić. Po pierwsze, czy jest to kosztowne? No jest to kosztowne w jakiś sposób. Ja pod tym kątem tego nie patrzę. To nie jest praca, z której funkcjonuję dla mnie. W momencie, kiedy na przykład już nie mam siły, nie chce mi się, no to odłożę to na drugi dzień. I tyle. No, a jeżeli mam na przykład natchnienie, chcę z wami porozmawiać, chcę wam opowiedzieć, czytam wasze komentarze regularnie, codziennie, to jest to dla mnie priorytet. I fajnie, że ta społeczność tak powolutku rośnie, ale jest to dobra społeczność. To mi się naprawdę bardzo podoba. Mm, I sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji. Mój mąż cały czas się śmieje, że mówi: No tak, ty nagrywasz filmy i pokazujesz, że tylko ty pracujesz w tym domu, a ja to nie. Wcale nieprawda, mój mąż mi bardzo pomaga i zawsze się śmieję. Ja mówię: „Moi widzowie o tym wiedzą, że widzą twoje rączki, że też mi pomagasz. Nie chcesz się nagrywać, byś się nagrywał, to by cię widzieli. No, a że nie chcesz się nagrywać, no to” no mówi: „Tak”, mówi: „Pokazujesz tylko, że ty sprzątasz, tylko ty robisz, a ja nic”. Nie, 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 nieprawda, to nie jest tak do końca. Mój mąż mi pomaga. No i na pewno jak wyjeżdżamy na wycieczki, to jest moim operatorem, bo tam też czasami daję mu GoPro i mówię: „Idź w tamtą stronę, coś mi tam nagraj, a ja sobie pójdę w tą stronę”, więc mamy role podzielone, więc pomaga mi w YouTube, ale mówię, robimy to dla fanu, robimy to dla przyjemności. Mój mąż mnie potem krytykuje: „A, za długo ciągniesz, za długo mówisz, a to dźwięk za głośno, a to”, więc mam takiego osobistego krytyka. Ale mówię, YouTube nie jest moim, może kiedyś będzie, nie wiadomo, jak będę jakąś influencerką, nie wiadomo jaką. Na tę chwilę pracuję tak, jak pracowałam. Pytacie się też, jakie są zarobki tutaj w Australii, bo mówicie, że są minimalne. Na dzień dzisiejszy z tego, co tam kiedyś czytałam, to było 30 chyba 1 albo $2 na godzinę. Takie są minimalne, minimalna stawka na godzinę. Najlepszą pracą, gdzie na przykład, bardzo dużo osób, które przylatuje tutaj do Australii na Working Holiday Visa, szuka pracy na kopalniach, bo to jest szybkie pieniądze, jest to ciężka praca, jest to takie odizolowanie, ale jednak kopalnie dają takie możliwości. Na Working Holiday Visa bardzo dużo osób właśnie szuka w tej dziedzinie pracy. To też zależy, jakie macie zawody, jakie macie, doświadczenia. Wiem, że Working Holiday Visa to jest chyba do 30 roku życia i musicie mieć chyba ukończone 2 lata studiów. Coś takiego mi się obiło o uszy, ale nie wiem, to musicie sobie sprawdzić sami. No i kochani, kiedy przyjechaliśmy te 18 lat temu tutaj do Australii, no życie wyglądało też troszeczkę inaczej. Przynajmniej z mojej perspektywy wyglądało inaczej, bo byliśmy, jak mówię, uczyliśmy się języka. Uczyliśmy się kultury, uczyliśmy się, no, wszystkiego tutaj. Wszystko było dla nas nowe. Praca w obcym języku też nie należała do łatwych. I podsumowując to wszystko, pracuję już 16 lat, 16 rok właśnie w jednej organizacji, co na Australię jest to troszeczkę fenomenem. My się w pracy śmiejemy, że ja i 2 moich kolegów to jesteśmy, ich jedna koleżanka, jesteśmy jak dinozaury. No,
po prostu, no, pracujemy tam najdłużej i przeszliśmy różne za i przeciw, jak to się mówi, i były wzloty i upadki, wiadomo jak to w życiu. Też w życiu różnie się działo, też różne historie rodzinne. Przy pracy z osobami starszymi, niestety, ale potrzebujecie mieć rzeszę ludzi, sami nic nie zrobicie. Czyli nie masz kolegów w pracy, to nie jesteś w stanie nic sama zrobić. Trzeba mieć zaufanie, trzeba mieć wsparcie i tu w Australii jest to bardzo Australia dba o to, żeby w momencie, kiedy, nie czujecie się zbyt komfortowo albo coś się dzieje, zawsze oferują jakieś, bezpłatne firma wysyła na przykład do counseling, czyli do psychologa. Możecie porozmawiać o swoich problemach i jest to oczywiście za darmo, bo tak jest właśnie w Australii. Australia dba o to, żebyście mieli luz psychiczny. Wiadomo, my Polacy podchodzimy do pewnych rzeczy, ja mówię o sobie, podchodzimy troszeczkę inaczej ale Australijczycy na przykład z tego korzystają bardzo często, co też daje im właśnie takie lekkie wyluzowanie i nikt od razu nikogo nie nazywa wariatem, bo poszedł do psychologa czy do psychiatry. No, w Polsce to niestety jak poszłeś do psychiatry, to cię od wariatów wyzwali i tyle, nie? Zaraz jak to mówili, żółte papiery ci założą. No więc wiecie, to całkowicie inny tok myślenia tutaj, ale mówię, praca jest odpowiedzialna, bardzo odpowiedzialna, bo to są osoby starsze. Klienci są wielokulturowi, więc to też dało mi w mojej pracy spostrzeżenie na inne kultury, na inne religie, na inne smaki, na inną kuchnię. Wiecie, to jest coś pięknego. Myślę, że jakbym była w Polsce, na pewno bym tego nie doświadczyła. Może minimalnie w krótkim okresie, natomiast na teraz mam wszystko to na co dzień. Dlaczego? Aha, jeszcze zadaliście mi pytanie, czy to jest dom starców. Nie, kochani, ja nie pracuję w domu starców. Ja pracuję w community. Community, które organizuje codziennie zajęcia dla seniorów. Tak to mogę ująć. I codziennie są inni klienci, inne grupy etniczne, ym, albo czasami mieszane grupy etniczne. To zależy od dnia, ale na pewno nie jest to dom starców. Dom starców są tutaj oczywiście i to jest tutaj też bardzo popularne. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że my przylatując na emigrację nie mamy rodzin. Mamy minimalne rodziny, mamy dzieci, mamy wnuki i następne pokolenia prawnuki. I rząd ma takie programy, które właśnie próbuje pomóc osobom, Australijczykom pochodzenia innych narodowości, aby mogły spokojnie przeżyć swój czas w momencie, kiedy potrzebują opieki czy wiek już im na to nie pozwala, na różne jakieś tam rzeczy, chociaż Australia cały czas dąży do tego, żeby seniorzy jak najdłużej mieszkali u siebie na swoich posesjach i daje różne programy do tego, żeby pomóc właśnie w sprzątaniu, w gotowaniu, w kąpaniu na przykład, podawaniu leków na czas. Właśnie są takie tutaj rządowe programy i Australia w ten sposób dba o seniorów. Nawet osoby, które nie mają żadnego majątku no bo wiecie, dobra, emerytury to jest całkowicie inny temat. To ja nie będę na temat emerytur się wypowiadać. Jak dojdę do tego etapu życia, to będę wam mówić. Na razie na temat emerytury nie będę się wypowiadać, bo każdy ma też swoją historię, każdy przechodzi inaczej. Fizycznie jest tutaj emerytura najniższa krajowa, ale jeżeli macie odpowiedni majątek zgromadzony w swoim koncie, to nie dostaniecie właśnie tej minimalnej krajowej. To jest taki wstęp. To nie dotyczy na tą chwilę mnie, dlatego że ja jeszcze jestem osobą pracującą na pełny etat w community, a nie w domu starców. Ja nie pracuję w domu starców, nie pracuję w żadnym facility. Jest to community, jest to dom, jest to takie centrum, które po prostu klientom organizujemy dzień, wyjazdy, wycieczki, imprezy, święta.
święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, Australia Day i mogę wymieniać tak bez końca. Co miesiąc zawsze coś się. Teraz mamy Christmas in July na przykład. Teraz będziemy obchodzić Christmas in July, będzie muzyka. No, na tym polega moja praca, którą uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam i jeszcze raz uwielbiam. Zawsze każdego wysłucham i dla każdego mam czas. Nawet jak go nie mam, to go mam. Tak to jest. Są rzeczy ważne i ważniejsze. I tak jest i w życiu, i w pracy. A YouTube jesteście dla mnie moim małym hobby, moją małą inspiracją i motywacją do dalszych działań na przyszłość. Więc mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i pewnie ten temat się jeszcze będzie nieraz wałkował, ale mimo wszystko mówię dla tych osób, które już są na kanale, oglądacie w miarę regularnie, no to chciałam zrobić w ramach wyjaśnienia, bo mówiłam o moim mężu, co mój mąż robi tutaj w Australii, więc stwierdziłam, że jest czas na to, żeby powiedzieć, czym ja się zajmuję, czym się zajmowałam, czym się zajmuję właśnie tutaj w Australii, w zachodniej Australii. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojego życia, czy tutaj właśnie zachodniej Australii lub pracy, napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze do mnie, to bardzo chętnie przeczytam. Możliwe, że w przyszłości jeszcze powstanie taki odcinek. Mówię, przepraszam za wczorajszy film. Kto nie widział, ale był taki troszeczkę niedorobiony. No, coś mi tam nie wyszło. Ale to też widać po oglądalności, nie za dobrze to wyszło. No i nic, moi kochani. Dziękuję, że wypiliście dzisiaj kawkę ze mną. Trzymajcie się cieplutko. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w następnym filmie. Bye.